Temat wielkiej płyty wraca jak bumerang. Ostatnio zadaliście na kanale wiele pytań o to, czy warto kupować mieszkanie w wielkiej płycie, czy nie. Audycję zresztą na ten temat już kiedyś robiliśmy, ale może warto potraktować ten temat szerzej, skoro jest aż tyle zapytań i to na przykład pod audycją, w której rozmawiam z analitykiem o opłacalności kupowania mieszkania na wynajem i zarabiania na wynajmowaniu tego mieszkania. No i w takim razie widzę, że trzeba zrobić jeszcze raz to podsumowanie. Wielka płyta versus nowoczesne budownictwo, wady, zalety, bo słuchajcie, jak to w życiu bywa, nie ma czegoś, co jest tylko idealne. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety i o tym będzie w tej audycji. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, zarabianie na nieruchomościach, nowe przepisy prawa, subskrybuj ten kanał, tutaj się dowiesz wiele o właśnie takich rzeczach. Przy okazji też sugeruj nam w komentarzach tematy, którymi moglibyśmy się zająć, bo jak widać chętnie robimy audycje na Wasze zamówienie. I przechodząc do tej wielkiej płyty, powiem o tym, jak ona będzie długo stała, przynajmniej jak się wydaje, że będzie długo stała, jakie są jej wady i zalety techniczne, jakie są wady i zalety wynikające z samej lokalizacji osiedla oraz jakie są wady i zalety kupienia takiego mieszkania albo na swoje własne potrzeby lub na potrzeby zarabiania na tym mieszkaniu. I zacznijmy od pierwszej kwestii. Jak długo ta wielka płyta postoi? Po pierwsze trzeba też powiedzieć, że wielka płyta nie była zawsze taka sama. Ona się zmieniała, ta technologia się zmieniała. Lata 60. i początek lat 70. Nie chcę wchodzić teraz w techniczne sprawy, bo to nie jest program dla inżynierów, ale uwierzcie mi, było to trochę gorsze budownictwo, a te późniejsze lata to już była ta inny system i trochę lepszy system budowania w wielkiej płycie. Generalnie rzecz biorąc, jakie wady wielkiej płyty są powszechnie wymagane? Ano, że to jest zimne budownictwo, w ogóle dużo zapłacisz za ogrzewanie, ale to jest też bardzo często nieprawdą, bo wiele z tych budynków zostało porządnie wyremontowanych i ocieplonych. A to się mówi, że ta wielka płyta się zawali i w ogóle miała stać 50 lat, co jest również wierutną bzdurą. Najnowsze badania, zresztą różne badania, to badacze dochodzą do wniosku, że one spokojnie będą stały do 2080 roku, do 2100 roku. Nie wiem, czy im można wierzyć, bo mogą zmienić zdanie. Dopiero co mówiono, że ta płyta ma się zawalić, ale tak poważnie mówiąc, to perspektywa dalszego trwania tych budynków jest długa. Zresztą trzeba powiedzieć, że to budownictwo jest nie tylko w Polsce i w ogóle budownictwo prefabrykowane co jakiś czas wraca, no co prawda w coraz lepszych wersjach. Mówią też, że w budynkach wielkiej płyty nie ma wind, co jest oczywiście nieprawdą. No, w tych niskich czasami są takie budynki, gdzie mieszkają niewolnicy czwartego, ostatniego piętra bez windy, bo takie były normy, ale dodam, że niestety w budynkach tych deweloperskich obecnie również zdarzają się budynki bez wind, a też jest spory program modernizacji mieszkań w tych właśnie starych blokach i między innymi ostatnio dość popularne jest budowanie wind za unijne pieniądze. Ponadto kolejną taką wadą mówi się, że jest fatalna akustyka, co może być prawdą, jest to faktycznie czasami te mieszkania są głośniejsze i słyszymy sąsiada, ale też może czasami te twierdzenia są przesadne, bo nie każdy sąsiad hałasuje. Często też mówi się, że w osiedlach z wielkiej płyty to jest betonoza, a osiedla deweloperskie są nowoczesne, budowane z pięknymi podwórkami, co znowu wydaje mi się, przynajmniej patrząc się na to, co się buduje w Warszawie, w dużej części absolutnie nieprawdą, bo właśnie te stare osiedla, te z wielkiej płyty mają duże podwórka z dużymi placami zabaw, ogrodzonymi, fajnymi, z zabawkami dla dzieci, a te budynki deweloperskie mają place do zabaw dla dzieci, ale czasami one są wielkości niewiele większej od chusteczki do nosa. Tak więc nie zawsze jest prawda, natomiast faktem jest, że otoczenie wielkiej płyty bardzo często, nie zawsze, ale bardzo często
jest lepiej wyposażone w sklepy, przychodnie, szkoły, przedszkola, wszystkie te udogodnienia, które potrzebujemy dla codziennego życia, a często te mieszkania deweloperskie są gdzieś na wygwizdowie, chociaż to oczywiście też nie jest regułą. Generalnie można jednak przyjąć, że te lokalizacje z wielkiej płyty często są bliżej centrum, bliżej takich miast cywilizacyjnych, lepiej skomunikowane niż te zupełnie nowe osiedla deweloperskie. W wielkiej płycie też w większości przypadków nie było takiego budowania, żeby można było sobie podać rękę niemalże z sąsiadem z bloku stojącego naprzeciwko. Tamte odległości między budynkami były zachowane większe, więc czasami też i więcej światła do tych budynków, do tych mieszkań wpada. Chociaż znowu są tacy, którzy twierdzą, a w wielkiej płycie są małe okno. No po prostu nikomu nie dogodzisz, trzeba to ocenić samemu. Reasumując tę część pierwszą, wielka płyta w każdym razie ma szansę postać jeszcze długo, a wiele poglądów na temat jej upadku technicznego i fatalnej jakości, braku tej izolacji termicznej, wielkich kosztów utrzymania itd., to po prostu jest nieprawda. Co zatem wybrać, jeżeli kupujesz mieszkanie? Czy warto kupować mieszkanie w wielkiej płycie? I tutaj też odpowiedź musisz zdać sobie sam, ale też musisz zastanowić się wcześniej, w jakim celu kupujesz to mieszkanie. Czy to ma być miejsce do mieszkania dla Ciebie, czy też chcesz na tym zarabiać. Skoro powiedziałem, że te budynki z wielkiej płyty często znajdują się w lepszej lokalizacji, bliżej centrum, a może to jest dla Ciebie ważne, no to znaczy, że może lepiej tam kupić mieszkanie, że to jest dla Ciebie ważne, a często też dla najemców jest ważna lokalizacja. Oni tam nie studiują szczególnie, czy to jest mieszkanie takie czy inne, nie porównują tak bardzo jakości budownictwa, po prostu chcą rok czy dwa pomieszkać i mieć blisko na przykład do pracy, do uczelni. Mieszkać też w cywilizowanym otoczeniu, gdzie podróże nie pochłoną im pół dnia i dlatego oni mogą chętniej wybierać wielką płytę. Dodam od razu, że jest też taki paradoks. Jeżeli coś inwestujesz na wynajem, to czasami może się okazać, że czynsz za mieszkanie dwupokojowe w budynku deweloperskim i w stojącym obok budynku z wielkiej płyty jest taki sam lub niemalże taki sam. Natomiast różnica w koszcie zakupu jednego lub drugiego mieszkania jest kolosalna. No i w tym momencie, jeżeli patrzysz się na to długoterminowo i liczysz na zwrot z inwestycji w postaci właśnie zarobku na najmie, otrzymywania regularnego tego czynszu, to może się okazać, że stosunek czynszu do ceny jest lepszy, tego co otrzymujesz czynszu do ceny, jest lepszy w przypadku właśnie mieszkania w wielkiej płycie niż mieszkania deweloperskiego. Oczywiście też spodziewam się argumentu, no dobrze, ale potem jak wychodzisz z tej inwestycji, to będzie trzeba sprzedać to mieszkanie i dostaniesz więcej pieniędzy za to mieszkanie deweloperskie. I to też jest jeden z fałszywych poglądów, albo przynajmniej nie do końca prawdziwych. Prawdą w nieruchomościach jest to, że one podlegają starzeniu tak jak wszystko. I coś, co jest nowe dziś, za 10 lat czy za 15 lat będzie już w kategorii stare, a za 20 lat będzie w kategorii jeszcze starsze. I zawsze ta strata na wartości jakiegoś dobra na początku jego używania jest wyższa, a potem to się jak gdyby wypłaszcza i ten spadek wartości jest mniejszy. Budynki z wielkiej płyty, one już jak gdyby przeszły ten okres tej pierwszej ogromnej straty i one po prostu są w niższych cenach kupowane i też pewnie mniej będą traciły, procentowo mniej będą traciły na wartości niż te budynki deweloperskie, które dzisiaj są kupowane w dużych cenach, a potem one będą po prostu traciły na wartości, bo będą uznawane za stare. Oczywiście w nieruchomościach też działa taki czynnik jak lokalizacja i na przykład
bywa, że oczywiście jakieś tam budynki tanieją w stosunku do tych nowych na przykład mieszkań, ale nagle jakaś okolica idzie w górę, bo załóżmy poprawiła się komunikacja w Warszawie, na przykład gdzieś nagle ma dotrzeć metro, no to tam będzie drożej. Może też się okazać, że ktoś Ci wybuduje spalarnię na osiedlu, czy też obok osiedla i wtedy te mieszkania będą traciły na wartości. Ja tutaj wymyślam takie ekstremalne przykłady, ale powodów tego, że jakaś okolica idzie w górę lub w dół troszeczkę inaczej niż cała miejscowość, może być wiele. No już skoro wspomnieliśmy o miejscowościach, no to też trzeba powiedzieć, że w ogóle są miejscowości, które na przykład upadają, mimo że cały rynek nieruchomości w Polsce może iść w górę, lub odwrotnie, rynek może iść w dół, ale w jakichś miejscowościach po prostu będą ceny mieszkań rosły, bo tam będą chcieli wszyscy mieszkać. To też jest możliwe. Dlatego jedną z zalet wielkiej płyty może być to, że w dobrej lokalizacji możesz kupić mieszkanie za stosunkowo niską cenę. Dodam też, że przynajmniej na razie wiele osób zainteresowanych jest kupieniem mieszkania w wielkiej płycie dla siebie na swoje własne potrzeby życiowe z tej to prostej przyczyny, że te mieszkania właśnie są tańsze z metra kwadratowego, a natomiast powierzchnie tych mieszkań są większe niż w budynkach deweloperskich. Dziś taki standard dla porównania, powiedzmy tam mieszkanie trzypokojowe, to deweloper buduje je w wielkości 50 paru metrów, bardzo często są takie realizacje, a mieszkanie w wielkiej płycie może mieć 75 metrów, a tak naprawdę jeżeli chcesz mieszkać i w miarę komfortowo, to ta ilość metrów kwadratowych też jest wygodna. Oczywiście wadą wielkiej płyty jest to, że właśnie jej konstrukcja nie jest elastyczna i nie można tam sobie poprzebijać ścian, tak jakbyś chciał. Niektóre ściany wewnętrzne są ścianami nośnymi i ich nie można ruszać, a w budynku deweloperskim często jest on w takiej technologii zrobiony, że możesz właściwie wywalić wszystkie ścianki działowe i dowolnie kształtować te swoje wnętrze. To oczywiście jest prawda, ale tak jak powiedziałem, każdy wybiera sam dla siebie. Są też tacy, którzy na przykład cenią to, że ich samochód może mieszkać w podziemnym miejscu parkingowym, które są dostępne powszechnie w budynkach deweloperskich, w wielu przynajmniej budynkach deweloperskich. Natomiast w osiedlach wybudowanych z wielkiej płyty taki samochód musi stać gdzieś na jakimś parkingu osiedlowym, ale też nie wszyscy mają samochody. Co powinien zrobić ktoś, kto rozważa zakup mieszkania w wielkiej płycie lub też zastanawia się, czy warto kupić mieszkanie w wielkiej płycie? Powinien pewnie wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki, o których wspomniałem, przekalkulować sobie to na chłodno, zastanowić się, co jest dla tej osoby ważne i co on chce sam uzyskać. Dla jednych, nawet jak kupują dla siebie mieszkanie, to ważne jest to, żeby nie przepłacić za cenę metra kwadratowego. Inni znowu wolą mieszkać w takim prestiżowym osiedlu i właśnie on się chwali przed innymi, że tu mam fantastyczne mieszkanie z tarasem na ostatnim piętrze, na osiedlu strzeżonym, garaż podziemny, 2 stanowiska dla samochodów i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jedni wybiorą wielką płytę, a inni wybiorą budynek deweloperski. Ja nie mam zamiaru przekonywać, że jedna lub druga decyzja jest lepsza i gorsza. Nie. Po prostu każdy decyduje według tego, co chce. Gdybym miał zaś kupować mieszkanie na wynajem po to, żeby na nim zarabiać, no to analizowałbym przede wszystkim lokalizację tego mieszkania i zastanowił się, dobrze, ja wolę na pewno kupić mieszkanie bliżej centrum, w takim właśnie popularnym miejscu na wynajem i niech ono nawet będzie w wielkiej płycie, bo ja będę na nim lepiej zarabiał, uzyskując dobry czynsz i bardzo łatwo znajdując najemców, jeżeli to mieszkanie będzie położone w lokalizacji właśnie blisko jakichś uczelni, blisko głównych zakładów pracy, w miejscu, gdzie chcą mieszkać właśnie najemcy, a może nawet ono będzie świetnie działało w tak zwanym krótkim najmie. I nie kupię
tylko z tego powodu, że lubi mieszkania deweloperskie za, powiedzmy, podobną cenę mieszkania deweloperskiego, ale gdzieś na obrzeżach miasta, gdzie wiem, że po prostu będzie mi trudno o najemcę. Nawet jak znajdę jednego, to jak on potem zrezygnuje, to ja tego drugiego będę musiał długo szukać, bo wszyscy będą mówili, no ale przepraszam bardzo, tu już wrony zawróciły i ja musiałbym jechać, taki student będzie mówił, ja bym musiał jechać na tą uczelnię przez godzinę jakimiś autobusami, wobec tego ja mogę wynająć to mieszkanie, mogę zostać jego najemcą, ale musi to być kosztem niższego czynszu. Tak to po prostu wygląda, taka jest brutalna prawda. Nie zawsze to, co nowe, jest lepsze niż to, co stare. Czasami tak jest, ale jak podkreślam, nie zawsze. Jestem też ciekaw Waszych opinii, doświadczeń z mieszkania w Wielkiej Płycie versus mieszkanie w budynku deweloperskim, wynajmowania tego i spodziewam się, że może tutaj być ciekawa dyskusja pod tym postem, bo wszystko też będzie zależało nie od konstrukcji budynku, tylko od tego, jaka jest lokalizacja, w której ten budynek stoi, bo tak naprawdę o wartości nieruchomości bardzo często decyduje lokalizacja, a nie wyłącznie konstrukcja budynku. Jeżeli interesują Ciebie nieruchomości, zarabianie na rynku nieruchomości, nowe przepisy, subskrybuj ten kanał. Zapraszam na szkolenia na cement24.pl, gdzie sporo się dowiesz o właśnie inwestowaniu, o najmie. To nie są szkolenia tylko dla pośredników. Zapraszam do wspierania kanału i do pisania nam w komentarzach, o czym chcecie usłyszeć w kolejnych audycjach. Cześć, trzymajcie się.